Dobra, witam serdecznie. Ja się nazywam Maciej Łukiański i będę tutaj mówił dzisiaj o tym, co można zrobić ze stroną na Drupalu 7, jak skończy się support Drupala 7. Kto w ogóle ma strony na Drupalu 7, którymi się jeszcze zajmuje? Ręka do góry. Mnóstwo ludzi, dobra. No dobra, słuchajcie, zanim zacznę trochę o przedstawienie, ja pracuję w Droptice. W Droptice zajmujemy się właśnie Drupalem w bardzo dużej mierze, zajmujemy się też Mauticiem, Styliusem, Symfony Reactem. Doradzamy firmom, prowadzimy warsztaty i projektowe, i prototypowanie, design i UX. Wdrażamy zaprojektowane rozwiązania, zajmujemy się też obsługą DevOps, utrzymaniem, rozwojem oraz świadczymy support aplikacji również 24/7. Dobra, to jest moja agenda. Najpierw omówię, co to oznacza, że Drupal, wy jesteście Drupalowcami w większości, ale tak omówimy to dla pewności. Co to znaczy, że Drupal 7 będzie miał end of life. Potem porozmawiamy o różnych opcjach, jakie są dostępne. Możliwe, że nawet to nie są to wszystkie, ale są to takie główne opcje, które można wybrać. No i potem jeszcze porozmawiamy, jak wybrać. Potem chętnie z Wami jeszcze po tym podyskutuję. No dobra, to tak mniej więcej będzie wyglądał ten proces. No dobra, to Drupal End of Life, Drupal 7, 5 stycznia 2025, oficjalna data. Data była już przekładana parę razy, wiemy o tym wszyscy, ale to już niby jest ta ostateczna data i już nikt jej nie przekłada, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Co oznacza koniec wsparcia tak naprawdę, bo koniec wsparcia ma różne w związku z tym jakby konsekwencje. Pierwsza, taka najważniejsza, to jest taka, że będzie brak aktualizacji bezpieczeństwa dla Drupala 7, czyli już jeżeli ktoś odkryje jakąś podatność w Drupalu 7, to już community jej nie załata, Drupal Security Team nie będzie próbował jej załatać. Drupal nie będzie aktualizowany w tym sensie, że jak będą wychodziły nowe wersje PHP, nowe wersje bibliotek na PHP, jakieś SDK, to one przestaną działać. W sensie Drupal nie będzie działał na nowszych wersjach. Czyli będziemy jakby musieli zostać na tej wersji PHP, na której będzie Drupal działał, a potem no, musielibyśmy go update'ować sami we własnym zakresie, co może być bardzo czasochłonnym zajęciem. No i właśnie problem będzie też z tymi bibliotekami, na przykład jeżeli używamy jakiejś integracji, używamy jakieś SDK, te wszystkie firmy, które udostępniają SDK do swojego API czy jakieś takie narzędzia, one update'ują te swoje SDK i w końcu mówią, że żeby nowsza wersja działała, potrzebujesz takiej wersji PHP, no i to nie będzie działać, nie? Z tym Drupalem, czyli jakby będzie trochę trudność z podążaniem za tym, co się dzieje na rynku. No i moduły Drupala 7 też nie będą dostępne na Drupal.org, nie będzie można ich tam tak łatwo znaleźć, tak jak teraz mi można znaleźć Drupal 6. No i Drupala 7 rozwój będzie trudniejszy, tak? Jeżeli ktoś miałby plany rozwoju Drupala 7, jakby żeby dalej rozwijać tą stronę, czy budować jakoś, no to będzie mu to trudniej szło. No i jakie mamy opcje? Mamy takie 3 podstawowe opcje. Zostać na Drupalu 7, Drupal Long Term Support. Możemy zaktualizować Drupala na najnowszej wersji, albo możemy się wymigrować z Drupala, pozostawić Drupala, wybrać inne rozwiązanie. Obecnie jest więcej rozwiązań niż było 10 lat temu, kiedy Drupal 7 był tym najbardziej popularnym serwisem. To już mija ładnych parę lat, tak? Odkąd Drupal 7 jest na rynku i wiele stron ma właśnie tyle, tam 8 lat, 7, 10 czy ileś. Wtedy było mniej jakby rozwiązań, teraz jest więcej. Czasami może warto wybrać coś innego. I tak to omówimy po kolei, w takiej kolejności. Więc pozostanie na Drupalu 7. Jak to będzie wyglądać w ogóle? Co się będzie działo? No obecnie jak sobie popatrzymy tak jako analogię na Drupala 6, to obecnie na Drupalu 6, przynajmniej Drupal.org mówi, że jest jeszcze 9000 stron. Nie? Drupal 6 już nie istnieje od 10 lat, a cały czas 9000 stron na nim działa i pewnie są jeszcze jakieś inne strony, które nie raportują, że są, więc pewnie jest ich więcej. Więc da się zostać dłużej na Drupalu 7. Najprawdopodobniej będzie coś takiego jak Long Term Support. Jest grupa, która się zbiera nieoficjalnie. Dla Drupala 6 cały czas niby jest Drupal Long Term Support. Jest jedna firma, która oficjalnie cały czas świadczy support, czyli aktualizację bezpieczeństwa i utrzymywanie. Ale jest to jedna firma na świecie, która oficjalnie to robi, więc no, nie ma ich bardzo dużo. Jak się popatrzy na ilość commitów, który ten long term support Drupal 6 na GitHubie dostał, no to ostatni commit był 2 lata temu. Trudno ocenić, czy tam powinno być więcej commitów, czy nie, jak to powinno wyglądać.
No ale przez 2 lata nic się tam nie działo w każdym razie. Tutaj jest link do GitLaba, gdzie zbiera się nieoficjalna grupa wsparcia dla Drupala 7 firm, które zamierzają wspierać Drupala 7. Jak skutecznie to będzie wyglądało, trudno powiedzieć. No, różnie może być. My w Droptice będziemy wspierać naszych klientów na Drupalu 7, nawet jeżeli już będzie end of life. Tak długo jak się da. Będziemy korzystać ze wszystkich dostępnych i jakichś swoich rozwiązań, które będziemy wypracowywać. No ale takie wnioski mamy, że generalnie pozostanie na Drupalu 7 jest to pewna ślepa uliczka, tak? Z potencjalnym dosyć długim terminem życia, bo można długo zostać na Drupalu 7 i żyć. Ale jakby się miało wizję rozwoju dalej aplikacji, no to będzie to utrudnione. I no i jeszcze jest taka, powiedzmy, prawny taki trochę problem, że jeżeli się ma jakieś dane na tej stronie aplikacji, klientów, transakcyjne, RODO i te jakby jakieś tam jakieś dane, które nie powinny wyciec, no to jeżeli one jednak wyciekną, to potem wytłumaczenie, że my naprawdę dokonaliśmy należytnej staranności w zabezpieczeniu tych danych, jeżeli system jest przestarzały, już dawno nie wspierany, będzie trudne. Także to taka rzecz, którą jakby warto wziąć pod uwagę. No i kiedy zostać na Drupalu 7 właśnie, to kiedy to zrobić? To takie 3 sobie wytworzyłem powody. Więc pierwszy to właśnie, jeżeli zbudowałeś coś na Drupalu 7, co na przykład jest biznesowo sensowne, żeby to w ogóle utrzymywać, powiedzmy zarabia, spełnia jakąś funkcję, ale nie opłaca się migrować, bo inwestycja w migrację byłaby tak droga, że no nie wiem, miałoby się zwracać przez 15 lat na przykład. No to pewnie możesz te środki finansowe gdzieś indziej lepiej pożytkować na coś bardziej sensownego. Jeżeli nie masz budżetów w ogóle, no to wiadomo. No albo jeszcze jest taka trzecia sytuacja, to właśnie na Drupalu 6 tam parę w swoim życiu spotkałem takich systemów, które też do dzisiaj żyją. Jeżeli to jest system backendowy, zbudowany dla jakiejś organizacji i on jest wewnątrz, schowany w organizacji w środku, niedostępny z zewnątrz i dostęp mają tylko pracownicy. Wiadomo, że jakby pracownicy mają jakiś tam wyższy próg zaufania, od strony organizacji mają jakieś szkolenia, jakieś tam są zasady, umowy, z której się z nimi podpisuje. To nie jest system, który jest dostępny dla każdego. No i w ten sposób jest jakby niepodatny tak na jakieś zagrożenia. No jeżeli ten system działa dobrze i spełnia swoje funkcje i właściwie jedynym powodem byłoby upgrade'u tego systemu byłoby to, że kończy się jego support dla community, nie będzie go wspierać, to może nie być sensu go update'ować, może trzeba jakoś tak ustawić, żeby się upewnić, że na pewno będzie działał i kontynuować z nim po prostu, skoro działa dobrze. Nie? Jak coś nie jest zepsute, to po co to naprawiać? No i jak się przygotować do takiego LTS-a? Jest parę rzeczy, które trzeba by wziąć pod uwagę. No pierwsza rzecz to jest plan dla całego stacku technologicznego, bo Drupal to jest tylko czubek jakby całego stacku, na którym z reguły stoimy. No i mamy pod spodem oczywiście PHP, mamy Linuxa, mamy jakąś bazę danych i wszystkie te elementy stacka, jak również jakieś liby do PHP, jeżeli mamy jakieś doinstalowane, nie wiem, do PDF-ów, tam czegoś, nie wiem, tam różne biblioteki, no one są publikowane przez społeczność, przez ludzi na GitHubie, cokolwiek tam sobie pościągaliśmy, czy z czego korzystamy i one będą traciły, też będą się jakby degradowały, w sensie technologia będzie szła do przodu i w pewnym momencie, no spróbujcie sobie teraz postawić serwer z PHP tam 4 ileś, nie? No to jakby trudno znaleźć sobie, jak to zrobić, nie? Więc trzeba by sobie dobrze zaplanować, jak to zrobić, żeby być w stanie w razie jakiegoś krachu, jakby problemu, błędu, żeby być w stanie sobie to przywrócić, cały stack, nie tylko Drupala, także backup bazy i kodu to jest jakby część, trzeba pamiętać o całym stacku, bo potem się okaże, że coś nam padło, nie wiem, dysk się na serwerze zepsuł, cokolwiek, mamy backup Drupala, no ale nie możemy go postawić, no bo nie możemy sobie odzyskać tych wszystkich bibliotek i złożyć takiego stacku tak wcale prosto z tych wszystkich przestarzałych bibliotek, które byłyby nam potrzebne, więc trzeba tam sobie zaplanować. No są oczywiście jakieś rozwiązania, no można sobie zrobić obraz jakiś Dockera, gdzieś tam trzymać snapshoty jakieś w chmurze serwera i mieć dostępny właściwie cały stack. Teraz to jakby te rozwiązania wirtualizacyjne są takie fajne, ale trzeba wziąć to pod uwagę. Nie ma SQL-a też, no tam on też się będzie zmieniał, też trzeba się upewnić, że
będziemy mieli taką wersję, do której będziemy mogli ten nasz backup potem wgrać, jakbyśmy musieli wgrywać, nie? Tego SQL dumpa. No i kolejna sprawa to talent, czyli no nie wiem, dzisiaj jakby się próbowało znaleźć kogoś, kto zna Drupala 6, to byłoby trudno. A znaleźć kogoś, kto zna Drupala 6 i chce na nim pracować, byłoby jeszcze trudniej. Więc no trzeba, tak samo z Drupalem 7 będzie, że już teraz się nawet Drupal 7, to jest wielu Drupalowców, którzy Drupala 7 nigdy nie ruszali, bo naprawdę dawno Drupal 7 skończył. Tak jakby w sensie nowych rzeczy się od dawna nie buduje na Drupalu 7. Więc no jeżeli jakaś jest organizacja, która posiada, znaczy jakiś zespół dwuosobowy, trzyosobowy, który się zajmuje tą stroną, aplikacją czy czymkolwiek, no to jest bardzo mały zespół. Jeżeli ci ludzie odejdą za 3 lata, to jakby wymiana ich na kogoś, kto będzie mógł w miarę szybko przejąć, może być dosyć trudna. Także, no właśnie, to jest taka rzecz, którą trzeba wyszkolić ludzi, mieć jakiś plan na to, jak utrzymać tą wiedzę w organizacji. No bo to się stanie taki custom software, nie? Różnica pomiędzy 7 a 8 jest tak ogromna, że to nie jest tak, że ludzie z 8 się łatwo przesiądą na 7 i sobie tam będą spokojnie radzić. Okej, dobra. To omówiliśmy, jak to by wyglądało, jakbyśmy zostawiali na Drupalu 7. Teraz sobie pogadamy o migracji do Drupala 10, jakby to można do tego podejść. Tutaj mam, no dlaczego Drupal 10 wiemy, jest nowoczesny, jest elastyczny i pozwala na rozwój, jest wspierany. W ogóle ten cykl wydań nowych wersji jest zmieniony, tak żeby on szybciej podążał za nowymi rzeczami. Jakby community jest w stanie więcej rzeczy mu wrzucać. Jeżeli coś się nowego pojawia, to Drupal może teraz szybciej na to reagować. Te cykle są szybsze. No i też aktualizacje, tak? Z 8 na 9, z 9 na 10 nie są tak skomplikowane, jak migracja z 7 na 8 była. Więc jest to taki fundament do takiego no, solidnego, jakby solidna podwalina do budowy czegoś dużego w sieci. No minusy są też, nie? Jakby w porównaniu, jeżeli ktoś nie używał Drupala 10 i cały czas pracuje na Drupalu 7, to są rzeczy, których pewnie sobie nie zdaje sprawy, że te migracje, które się teraz co 18 miesięcy, te upgrade'y, które się co 18 miesięcy wychodzi nowa wersja Drupala, one są trochę trudniejsze niż z Drupala 7, te minor versions, jak się upgrade'owało, tam robiłeś drush up i drush updb i generalnie miałeś stronę tak zupgrade'owaną, zajmowało 15 minut. Przesiadka z Drupala 9 na 10, to tak często się okazuje, że wcale tak szybka nie jest. Nie są jakieś moduły, które masz, które nie działają z nową wersją, musisz sobie je patchować, bo maintainer ich nie update'uje. No tam jak napisałeś swój kod, to on może nie działać, bo tam jakby są te deprekacje funkcji, więc może musisz trochę go przepisać, może musisz poprawić jakieś moduły w Contribie, które są mniej używane i właśnie nikt ich nie poprawia. No i musisz zrobić co 18 miesięcy mniej więcej. No i to tak pi razy drzwi licząc, godzina, 2 na moduł można by sobie tak może oszacować. Tak, że wiesz, jak ma 150 modułów, no to może i 300 godzin ci to zajmie. Zależy od tego, co masz zbudowane oczywiście, ale tak może być. Więc większa strona pewnie wymaga tak łącznie, jak wszystko dodasz, ze 150 godzin rocznie na utrzymanie, tak żeby po prostu istniała. Żeby te minor version security update robić, żeby tam przetestować backup raz na jakiś czas i jakiś tam, jak ten większy wychodzi większy release, no to też trzeba trochę nad tym posiedzieć, żeby go zupgrade'ować. No i jest to skomplikowane po prostu trochę bardziej, więc jak ktoś siedział na Drupalu 7-10 lat i właściwie ten upgrade, ten maintenance go tam za bardzo nie kosztował, to na Drupalu 10 nagle się okaże, że on jest de facto trochę droższy jednak. Tak. No i tak sobie omówimy tą migrację do Drupala. Najpierw weźmiemy te prostsze projekty, a potem weźmiemy te większe, bardziej skomplikowane projekty. Bo tak trochę to podzielimy, bo jakby nie można powiedzieć dla wszystkich stron na Drupalu 10, co zrobić dla nich i jakby to nie jest jedno panaceum na wszystkie problemy. Ja bym tak trochę podzielił, że prostsze strony mają swoje drogi, którymi pewnie powinny pójść, takie bardziej skomplikowane projekty mają inne rozwiązania, które mają dostępne. No zacznijmy od tych prostszych właśnie. Prostsze projekty, co ja rozumiem przez prostsze projekty, to, że nie ma użytkowników za bardzo, nie ma transakcji, dynamicznych danych, jakiejś skomplikowanej logiki. Taki system, który jakbyśmy go włączyli na offline na dzień, nic dramatycznego się nie stanie, telefony w help center się nie rozdzwonią w naszej firmie,
no może ktoś czegoś tam nie znajdzie, może ktoś czegoś nie zrobi, ale to nie będzie tak, że biznes odczunie jakieś dramatyczne finansowe konsekwencje. To tak można by to może w takim kontekście, no nie wiem, na przykład system rezerwacyjny albo e-commerce nie może sobie pozwolić na, nie wiem, dzień downtime'u, tak z reguły, nie? To są pewnie bardziej skomplikowane takie systemy. Jak mamy stronę marketingową, no trochę szkoda, żeby ktoś tam nie poczytał akurat jak szukał, ale to pewnie nie jest aż taki bezpośredni hit, chociaż może być, ale no więc tak to trzeba sobie jakoś ocenić. Tutaj ilość treści nie ma takiego bezpośredniego wielkiego wpływu. Tak, jeżeli mamy, nie wiem, 1000 blog postów, to czy mamy 100 blog postów, czy 1000, czy 10 tysięcy, to z reguły nie ma takiej różnicy, jakby ta ilość treści może nie jest taka istotna. Ilość rodzajów treści, powiązań między nimi, to może być coś, co może wpływać na to, że nasza strona jest bardziej skomplikowana. No i dla takich prostszych stron to ja bym rekomendował bezpośrednie takie podejście, takie podejście, żeby po prostu zmigrować, no i tyle, nie? Zbudować sobie od nowa, zmigrować. Są tutaj, Acquia takie fajne skrypty migracyjne opublikowała, których można użyć, żeby tam sobie pomapować. Drupal w Corze ma tą migrację z 7 na 8. To też można, to jest taki dobry moment, szczególnie jeżeli strona jest mniejsza, żeby w ogóle zrestrukturyzować, przemyśleć, przebudować, szczególnie jak jest strona marketingowa, to żeby dział marketingu tam, to jest moment na redesign, żeby nie robić 1:1 i potem znowu robić redesign zaraz, bo pewnie no, jakby 2 razy koszty się poniesie, więc lepiej jakby teraz od razu sobie po prostu tak zrobić nową stronę dla prostszych projektów. Natomiast większe projekty mają ryzyko. Generalnie w IT tak się trochę mówi, że jak masz duży, skomplikowany system IT, to nie powinieneś go przepisywać nigdy. Jakby przepisywanie dużego, skomplikowanego projektu z ogromnym ryzykiem biznesowym. To przykłady tego na przykład są bardzo ciekawe, że na przykład jak firmy zmieniają sobie system ERP w firmie, to one nawet go nie piszą, one go tylko wdrażają i nawet te firmy z S&P 500 często mają potem gorszy kwartał wyników, bo jakby impact na procesy biznesowe wewnątrz firmy w związku z zmianą systemu ERP często jest tak duży, że cała firma ponosi jakby ogromne koszty, nawet nie tylko wdrożenia, ale po prostu koszty operacyjne, utraconego biznesu, problemów, ryzyka, błędów, kosztów jakichś gwarancji, ubezpieczeń i tak dalej. No jeżeli masz duży system, szczególnie kiedy on jest Twoim krytycznym systemem biznesowym, albo w ogóle cały Twój biznes to jest właśnie ten online'owy system, który zbudowałeś, no to przepisywanie go od zera to jest kolosalne ryzyko. No ale na Drupalu, jak jesteśmy na Drupalu 7, to pewnie nie mamy wyjścia, więc coś musimy zrobić. No i tutaj są takie różne jakby ryzyka, które są, właśnie takie problemy to jest potencjalny długi feature freeze, a jeżeli strona jest duża, to przepisywanie jej od zera może zająć wiele miesięcy, nawet jeżeli to jest spory zespół. No i jakby biznes może nie być gotowy na to, że jakby no jeżeli jeżeli jesteśmy w jakimś wyścigu z jakimiś innymi konkurentami na rynku, na feature'y, na jakieś rzeczy, których oczekują nasi użytkownicy, no to feature freeze może być to nie może być no-go, więc to jest jakby taki problem z przepisywaniem. No jest właśnie ogromne ryzyko błędów i problemów. Dobrze stestować system jest bardzo, bardzo trudno i właśnie zarządzanie przełączeniem, czyli że no, zmigrujemy dane, zrobimy, nie wiem, repointing DNS-ów na nową stronę i wtedy się okaże, że są błędy, a na przykład dane transakcyjne cały czas wchodzą, się nie możemy wycofać już, bo już tam rezerwacje powchodziły, użytkownicy tam, nie wiem, dodawali sobie coś. I co wtedy, nie? Mamy jakieś niekompatybilne dane, które przestają działać, jakieś API, apka mobilna przestała działać, których ktoś zapomniał gdzieś tam. No jakby nie, jakieś API, które konsumuje coś, o czym nikt nie pamiętał, że to API tam jeszcze coś konsumowało, to API przestało działać. No, jakby duże takie ryzyka są w dużym systemie. No, trudność koordynacji w ogóle z tymi systemami, tak? Jeżeli wystawiliśmy to API z Drupala 7, które jak domyślnie tam te undy i wszystkie tam te ścieżki dostępowe były takie zabawne, no to odtwarzanie tego na Drupalu 8, żeby to tak samo wyglądało, no to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie i nie wiadomo czy sensowne, no ale jeżeli byśmy chcieli zmienić API, no to musielibyśmy jakoś skoordynować się z tymi konsumentami API, to też jest jakiś duży problem czasami się okazuje. I bardzo dokładne testowanie jest wymagane, tak? Jakby tutaj no jakby no są naprawdę, znaczy
jakby to przełączanie się przepisanie systemu i przełączanie to jest często ogromne ryzyko i nawet przy najlepszych staraniach no, są jakieś tam nieprzewidziane sytuacje, koszty i rzeczy, które firmy potem, z którymi się firmy muszą borykać. Więc jakie są rodzaje? No są takie 3 mniej więcej podejścia, jak można się przemigrować. No właśnie sobie można zrobić ten replatforming, czyli przemigrować wszystko naraz i z dnia na dzień się przepiąć. Można. Można podzielić na fazy, czyli no jakoś po części ten system przepisywać. Są tam różne podejścia, ja tutaj troszkę pokażę, ale nie będę wchodził, bo tu można, no nie wiem, można jakąś warstwę HTTP rozkierowującą po systemach, można jakieś tam połączone, różnie można to robić. Nie można też decoupling robić, czyli jakby już w ogóle rozkładać po prostu aplikację na więcej części, jakby już nie, że migrujemy całą z jednego monolitu na drugi, tylko po prostu ją troszkę tam rozbudowujemy na boki. No i tak, zaczniemy właśnie znowu w ten sam sposób, czyli jednorazowa migracja i przepięcie jest najtańsza, ale najbardziej niebezpieczna, w sensie najbardziej ryzykowna, bo pomimo najlepszych testów i najlepszego przygotowania do wszystkiego, tak naprawdę dopóki nie przełączymy, to nie wiemy, czy wszystko wzięliśmy pod uwagę i chociaż dobrze staramy, to jednak jest ryzyko zawsze, że czegoś nie wzięliśmy pod uwagę, czegoś nie przetestowaliśmy. Może ludzie używali aplikacji w jakiś sposób, którego nikt nie przewidywał z product ownerów i nagle tracą to, no i teraz czy byli klientami, czy już teraz nie chcą płacić, czy jakby, no to się może zdarzyć, nie wiadomo. No jak sobie radzić? Można robić ten parallel running, to często robią organizacje, nie wiem, wiecie, że wychodzi ta nowa wersja i tam masz taki toolbar, że przełącz się do starej wersji, no i wtedy jeszcze jedziesz 2 wersjami i patrząc co się dzieje, naprawiasz błędy w tej nowej wersji, aż w końcu wszystkich przerzucisz do nowej wersji, ale dajesz im ten fallback do tej starej na wszelki wypadek, jeżeli jesteś w stanie tak zbudować aplikację, ten cały taki mechanizm często jest stosowany. Zresztą nie wiem, jak używaliście jakichś SaaS-ów, to czasami pewnie widzieliście, nie? Że spróbuj naszej nowej wersji, tam możesz się wejść i być beta testerem ich nowej wersji, a wszyscy sobie jeszcze siedzą na tej starej. No to jest takie standardowe. Zaplanowanie rollbacku i dokładne testy, no to jest taki bardziej prosty mechanizm, żeby po prostu no jednak mieć jakiś plan, że jeżeli będziemy się musieli wycofać, to jak to zrobimy, żeby nic nie stracić, żeby nikt nic nie stracił, żeby dane się nie zepsuły, żeby wszystko działało. No i oczywiście wybranie właściwego momentu, czyli weekend, niski ruch i tak dalej. Dobrze trzeba przetestować taką migrację. Na automatyczne testy, intensywny UAT, load testing. Generalnie naprawdę trzeba to przemyśleć. Nie można zrobić tak testów, dobra, to potestujmy, czy działa, ok, działa. Tylko naprawdę trzeba mieć jakiś schemat, framework do testów, jakiś plan, jakiś mechanizm przetestowania, żeby się dobrze upewnić, że to wszystko działa. No i tutaj jeszcze mam na końcu taki hint, że warto rozważyć taką migrację, że to jest taka migracja 1 do 1, jeżeli masz skomplikowany system, że tak jak tam przy małych stronach mówiłem, super okazja, żeby przebudować, przemyśleć, wszystko zmienić, to jak masz skomplikowany system, to już tyle ryzyka niesiesz w tym kodzie i w tej zmianie, że jakby może już nie zmieniajmy ekranów i wszystkiego naraz, nie przebudowujmy tej aplikacji jeszcze naraz, żeby jeszcze użytkownicy nie dość, że się jakby odkrywali ewentualne błędy jeszcze takie jakby w kodzie i w tej logice biznesowej, która została napisana w nowym systemie, to lepiej by było, żeby jeszcze przy okazji nie było tak, że w ogóle system w ogóle inaczej wygląda i w ogóle nie wiadomo, czy to jest jakby jak właściwie teraz pracować. Więc lepiej chyba przemigrować wtedy 1 do 1, mniej więcej, żeby jakby funkcjonalność była taka feature parity i potem dopiero jakby inkrementalnie sobie dalej zmieniać system, to jest o wiele mniejsze ryzyko. Też o wiele mniej wysiłku to wymaga tak naprawdę takie przepisanie, to może jeszcze o tym będę mówił. Będę o tym mówił, tak. Także to była jednorazowa migracja i przepięcie. Teraz jak podzielimy sobie na fazy, to możemy właśnie migrować po kawałku, na przykład sekcja po sekcji. To jest trochę łatwiejsze dla stron kontentowych, nie? Jak mamy bardzo dużo treści, no to możemy najpierw przemigrować bloga, potem możemy strony kariery, potem stronę główną i no tak możemy sobie systematycznie to robić. Dla aplikacji jest to oczywiście trudniejsze, trzeba lepiej zaplanować, no szczególnie jak dane są połączone, powiązane, no to może być taka konieczność, że mamy dane w obu systemach naraz, musimy jakoś synchronizować, żeby jakby jeden mógł działać i drugi.
No ale są też takie możliwości, na przykład, żeby stworzyć taką warstwę pierwszą, na którą requesty przychodzą i ona tam potem rozkierowuje, tam, że jak te ruty, to one idzie do tej aplikacji, jak te ruty, to one idą do tej aplikacji, a te aplikacje jakoś przez jakieś API pomiędzy sobą się porozumiewają, że użytkownik dostaje potem jakieś sensowne odpowiedzi i wtedy możemy, jak mamy dużo logiki biznesowej, jakieś dużo rzeczy, to możemy po kawałku sobie te elementy przepisywać, na przykład, no może opowiem za chwilkę na przykładzie. No jest to droższe, no bo trzeba jakby to całe planować, to wszystko więcej takiego wysiłku, ale jest trochę bardziej przewidywalne, bo robimy małe kroki, nie robimy tego wielkiego skoku na główkę, jak i dla takiego dużego, skomplikowanego systemu jest taka jednorazowa migracja. Jest łatwiejsze do testowania, bo małe zmiany. Jak wprowadzimy błędy przez przypadek jakieś na produkcję, no to one nie będą z reguły jakby tak dotyczyły całości systemu, łatwiejsze będą pewnie do wycofania, łatwiej to wszystko przetestować. No i mniej zamieszania po prostu, jakby można to tak spokojniej realizować. Tak. No i teraz decoupled, czyli rozkład monolitu na elementy. Tutaj takim standardem jest jakby rozpisane, wyekstrapolowanie frontendu do JavaScriptu, jakiegoś frameworka frontendowego i potem zmienianie backendu sobie systematycznie. Jakby to już mamy połowę aplikacji pi razy drzwi wystawioną, sobie napisaliśmy nowy frontend, ona sobie przez API tam się łączy. No i tutaj właśnie backend możemy sobie potem migrować troszkę bardziej po kolei i w końcu ten Drupal 7 stanie się mniejszą częścią systemu i w końcu go usuniemy, ale też będzie jakby takie mniejsze ryzyko, nie? No i to tutaj szczególnie to się opłaca, jeżeli i tak czujemy, że ten frontend powinien być fajniejszy, nie? Mamy SaaS-a zbudowanego na Drupalu i tak czujemy, że w nowoczesnym internecie to wszystko powinno być bardziej interaktywne niż w mojej aplikacji, no to wtedy właśnie to jest super rozwiązanie, takie bardzo, bardzo dobrze działające. No i to też jest fajne rozwiązanie, jeżeli mamy takiego Drupala, który jest połączony i tak już z masą jakichś rzeczy, że tu używamy kolejek, czegoś do obsługi kolejek, tu jakiegoś mamy inny system do mailingu, tu coś tam. I tak już jakby to jest taka naprawdę, że Drupal jest częścią jakiejś dużej aplikacji, no to wtedy tak samo można z niego jakby jeszcze bardziej wyciągać te rzeczy, zostawiając jak najmniej w środku i potem tylko to wystawić. No i tutaj mam właśnie ten slajd o tym, czy ulepszać i przeprojektowywać, czy 1 do 1, że właśnie przebudowa to świetny moment na update i restrukturyzację i ulepszanie, ale 1 do 1 jest tańszy i prostszy, bo pierwsze nie trzeba projektować i przemyśliwać, co trzeba zmieniać, bo jakby no widzimy, ten system robi obecny i pewnie zespół go w miarę dobrze zna. Zespół może pracować sam bez komunikacji z product ownerem, który no nie musi też teraz robić jakby wielkiej koncepcji, wielkich warsztatów, więc to jest jakby tańsze, wielkiego myślenia, projektów, wszystkiego. Potem odbieranie kolejnych funkcji też jest prostsze, no bo łatwiej jest sprawdzić, czy to działa tak samo w obu systemach. Jakby to w miarę proste. Jak mamy jakieś testy takie frontendowe napisane, to nawet możemy trochę próbować tymi testami też weryfikować, że wszystko jest, jakieś tam screenshoty porównywać czy coś. Jeśli dzisiaj tłumaczyłem tą prezentację z angielskiego rano i tu widzę jakieś trochę bugi, sorry. No i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy nasz system jest generalnie ok. Migrujemy tylko dlatego, że 7 kończy wsparcie, a nie mamy z planów jakiejś specjalnej jakiejś rewolucji. Super. No i właśnie no i tak właśnie łatwiej jest chyba wtedy przemigrować się i wtedy poprawiać system, niż robić wielkie przedsięwzięcie naraz. No i co, kiedy migrować? Kiedy mamy duże instalacje, kiedy chcemy nadal rozwijać je i tutaj jeszcze właśnie takie dodałem, kiedy na Drupala migrować, nie? Kiedy używamy tego Drupala naprawdę, czyli trzeba popatrzeć na tą aplikację i sobie zadać pytanie, czy Drupal jakby dalej jest tym najlepszym rozwiązaniem, nie? Jeżeli na przykład używamy sekcji administracyjnej, zarządzania treściami bardzo dużo, tych uprawnień z Drupala, taksonomii, może jakichś dużych modułów, Webforma, Search API, Groupsów, Viewsów, no to pewnie super. Drupal 10 jakby ma to wszystko też i dalej będzie spełniał te funkcje. Ale często pewnie jest też tak, że jakby ten Drupal jest tylko bazą danych w środku. I tutaj właśnie wchodzimy w migrację poza Drupala, kiedy zmigrować się poza Drupala. No i tutaj mam takie myśli, że no te wszystkie strony małe, nie? Które zrobiliśmy swoim znajomym,
które po prostu są małe, bo były zrobione nie wiem, dla klienta nawet, czy dla kogokolwiek i które się z reguły nie zmieniają. Strony wizytówki, jakieś strony landing page, wydarzeń, jakieś tam takie rzeczy. No może nie być sensu migrować na Drupala 10 i potem ponosić tych kosztów tego maintenance'u tych stron, bo trzeba je będzie upgrade'ować. Trzeba będzie to robić, trzeba będzie je utrzymywać. No to może je wrzucić do WordPressa, gdzie tam jest już dostępny. Drupal pracuje nad tym, jak będzie miał to super, ale na razie nie ma one-click upgrade, a w WordPressie to z reguły działa. No albo w ogóle do SaaS-u, nie? Wystawiamy taką stronę na jakiegoś Wixa, Squarespace'a, czy tam na coś. No i już się nie musimy przejmować, już po prostu działa, nie? No i stare strony, które po prostu mamy, bo są. Zrobiliśmy je i tak no stoją. No to też nie ma chyba sensu migrować. Tutaj migracja do Flat HTML-a na przykład jest takim rozwiązaniem, które całkiem spoko działa i po prostu wtedy w ogóle można zapomnieć, tam nie ma żadnych problemów z tym. No i tutaj to jest jakby ta lewa strona, to są takie mniejsze strony, a ta prawa strona to są, kiedy mamy taką naprawdę dużą aplikację zrobioną na Drupalu, która ona przerosła Drupala, Drupal właściwie już nie spełnia tej funkcji, że może ona jest bardziej bazą danych, że Drupal może być ok, ale może inny system byłby lepszy albo tak samo dobry, a może mniejszy wysiłek utrzymaniowy byłby na niego potrzebny. No albo właśnie kiedy backend, frontend Drupala jest niewystarczający, na przykład frontend to właśnie można tego headlessa zrobić, ale wtedy jak zrobimy headlessa, to wtedy właśnie czy ten backend Drupala dalej jest nam cały potrzebny, czy może nie potrzebujemy w ogóle backendu do Drupala w ogóle, za co ta aplikacja właściwie robi. No i tutaj mamy te progressive decoupling i z headlessa na Drupala lub inny backend, trochę takich mam myśli, że teraz jest więcej opcji niż 10 lat temu, więcej frameworków, więcej rozwiązań SaaS i właśnie no, ten Drupal, on wymaga trochę maintenance'u i teraz jakby no, trzeba dobrze przemyśleć i pomyśleć sobie, tam jest takie pojęcie jak total cost of ownership, czyli ile będzie kosztowało zrobienie systemu, a potem utrzymanie go przez ileś lat i jak to wszystko sobie dodasz i na przykład jeszcze potem utrzymanie i rozwój tego systemu w jakimś kierunku, jak to wszystko dodasz, to ile to właściwie wszystko będzie kosztowało. No i jak porówna się Drupala z innymi rozwiązaniami dla niektórych typów systemów, to może się okazać, że nie ma sensu Drupala w ogóle jakby już wybierać. No i to są właśnie te małe strony, no to na Wixie, Squarespace będą na pewno tańsze, bo maintenance Drupala przez jakąkolwiek agencję, czy freelancera nawet będzie drogi. No chyba, że nie zamierzamy maintenance'u robić i po prostu upgrade'ować, nie zamierzamy, to może ok, ale tak podchodząc profesjonalnie powinniśmy. No i są też dedykowane rozwiązania, które często robią lepiej coś niż Drupal, tak? Na przykład, nie wiem, no mamy Shopify do e-commerce'u, iDoSell w Polsce mamy do e-commerce'u i tam wdrożenie i utrzymanie to jest tam jakby część kosztu, a te rzeczy naprawdę jakby spełniają ten 90% potrzeb wszystkich sklepów i wtedy jak sobie pomyślisz, no właśnie, co powinieneś wybrać, to się może okazać, że możesz za naprawdę małą część kosztu utrzymywać sobie coś. No są takie na przykład do społeczności, tak, Drupal jest fajny do społeczności, bo ma tych konta i tak dalej, ma grupsy i w ogóle, ale są takie rozwiązania jak Circle.so czy Mighty Network, tam się jakieś płaci małe fee miesięczne i się ma to społeczność. No newslettery, jak Drupal był w stanie wysyłać na 7, na 8 to nawet nie wiem, czy jest jakiś moduł do tego, czy tam był NodeWords moduł chyba, jak się tak nazywał w 7. No to ja bym, no nie wiem, czy to jest sens używać. No jest MailChimp, są jakieś inne do wysyłania newsletterów rzeczy. No i są też takie kombinacje SaaS-ów. No na przykład mamy to Booksy, powstały w międzyczasie ostatnie 7 lat. I teraz jak jesteś fryzjerem, to chyba lepiej jest mieć na Wixie stronę z Booksami. Nikt nie musi tego utrzymywać, ktoś Ci dostawia raz i to może działać tam 5 lat, nic się nie musisz martwić. Albo na przykład system rezerwacji dla restauracji Stable Inn czy z Wixem masz stronę internetową systemem rezerwacji. Nie musisz nic jakby kodować, nie ma problemu, że to przestanie działać. Jakby po prostu tam działa, płacisz za to miesięczny fee, no ale nie musisz się jakby, za serwer też musiałbyś płacić pewnie podobne koszty. Oczywiście trzeba zrobić dobrą analizę, ale nie jest to jakiś taki problem, nie? No i są też dedykowane rozwiązania open source, które się porozwijały, tak? No Magento zawsze było,
no ale jest Commerce Tools, powstał Sylius do e-commerce'a. Jak chcemy zrobić skomplikowanego e-commerce'a, no to Sylius jest dedykowanym do tego rozwiązaniem. Drupal oczywiście ma Drupal Commerce, ale Sylius jest bardziej jakby skoncentrowany na to, jest więcej rzeczy napisanych do niego. Do newsletterów jest Mautic, open source'owy, też jest Pimcore, Akaneo do Product Information Management i do wielu różnych zastosowań są takie rzeczy, że sobie bo one spełniają bardzo dużą część funkcjonalności i może nie powinno się na Drupalu tego pisać. Znaczy można, ale nie wiadomo czy jest sens. No i są też hybrydy, nie? Czyli można sobie połączyć, tak? Drupal Headless na przykład, to jest taka hybryda. No to można właśnie są na przykład te wszystkie contentfule, story bloki, gdzie sobie mamy backend już jakby nie w Drupalu, tylko w jakimś SaaSie i tam nie musimy się backendem zajmować, a frontend robimy sobie jak chcemy w JavaScriptie. Tak samo Shopify, no jest całym e-commerce'em, do którego można dopisać cały swój frontend w JavaScriptie. Albo na przykład właśnie takie połączenie, że mamy Drupala, który daje jakiś content, jakąś tam społeczność, ale cały mechanizm subskrypcji, e-commerce'a, rozliczeń czy czegoś sobie który jest skomplikowany i drogi w utrzymaniu, wystawiamy sobie do jakiegoś SaaS-a, który nam to robi za jakby to jakąś prostą integrację. No i są też natywne frameworki chmurowe, powstały w międzyczasie, takie jakieś Firebase, Amplify, gdzie się szybko naprawdę pisze, jest głęboka integracja z chmurami, także jak mamy Drupala, który siedzi w chmurze, używa funkcji Lambda, tam łączy się z jakimiś RDS-ami, innymi rzeczami, z jakimiś AI-ami, no to możemy go tam rozłożyć już na te usługi chmurowe też, zamiast przepisywać ten komponent na Drupala. Zaczynam trochę już przyspieszać, bo zostały mi 3 minuty. Mamy kilka case studies z rzeczy, które my robiliśmy, one tak trochę przechodzą przez te opcje. To zaczniemy od strony here.com, która właśnie była taka podzieloną na fazy migracją, gdzie właśnie stworzyliśmy takie wspólne menu i był taki mechanizm rozkierowywania, że jakby te sekcje, strony były migrowane po kolei. Tam najpierw strona główna z kilkoma sekcjami, potem kolejne. Dla użytkownika to było w ogóle niewidoczne, bo on by widział to samo, tylko jak się przełączał, to było widać, że ta strona na niektórych jest trochę nowsza, trochę starsza, ale systematycznie potem, tak jak content edytorzy sobie tam dodawali te nowe treści, no to całe sekcje potem przełączaliśmy, że ok, to teraz już serwuj te URL-e z tej strony, a nie z tamtej. To taki ciekawy przykład. Better Regulation to jest taka jednorazowa migracja, to jest taki ogromny, skomplikowany system, w którym klienci bardzo dużo używają Drupala i funkcji CMS-owych tego Drupala, tam Views Bulk Operations, Salt Search, integracje głębokie, jakiś tam zmodyfikowany CK Editor, Viewsów, bardzo używają permissions, wszystkiego. No tutaj robimy jednorazową migrację 1 miliona nodów z bardzo dogłębnym testowaniem ręcznym i automatycznym. Natomiast właśnie tu robimy to 1 do 1, że jakby to jest zmian, ten system jakby on jest taki jak powinien być, tam nie ma jakby takich problemów, że klient jakby wie, że to jest legacy, to jest rozwijane cały czas, więc tutaj robimy taki w miarę 1 do 1, gdzie jakby użytkownicy nawet nie za bardzo odczują, że im się zmieniły systemy z Drupala 7 na 8. Tablein z kolei to jest ten cały decoupling i zejście z Drupala, taki przykład właśnie to jest system rezerwacji i restauracji, który był na Drupalu 7 zbudowany jako startup, udał się, no ale jakby w międzyczasie cały ten, jakby tam nikt tego backendu nie używa, nikt nie otwiera tych formularzy dodawania node'a w żadnym momencie, wszystko jest mocno przybudowane i już jakby wiele rzeczy zbudowaliśmy na Reactie wokół tego, także użytkownik taki końcowy to prawie nigdy się z tym Drupalem nie łączy, tam na backendzie siedzą cały czas jakieś e-commerce, zarządzanie subskrypcjami i tak dalej i powoli to właśnie jakby rozkładamy, tak, na Stripe'a, na jakieś inne zarządzania subskrypcjami i systematycznie wymigrowujemy właśnie to, że wymigrowujemy wszystkie elementy powoli na Reacta, a backend powoli przesuwamy na Symfony i właśnie mamy taką warstwę rozkierowywującą do tego backendu odpowiednio pod spodem i te backendy tam się mniej więcej łączą. No i tutaj właśnie ta sytuacja, że długi feature freeze byłby niemożliwy, tak? Nie moglibyśmy zatrzymać na rok rozwoju, żeby
sobie migrować, więc jakby robimy jedno i drugie naraz, tak trochę systematycznie i trochę przymigrowujemy, trochę nowe feature, jakby to cały czas się rozwija aplikacja i to jest taki progressive, taki proces. Tutaj ostatni taki przykład migracji do SaaS-a. No to właśnie taki e-commerce, nie klasyczny przykład. Tutaj zrobiliśmy stronę na Drupalu 6 jeszcze na Ubercarcie z takiego e-commerce'u, który też właśnie jakby startował razem z nami, udał się rozwinął do dużego sklepu. Potem zmigrowaliśmy go z 7 na Drupala Commerce na 8, przepraszam, na Drupala Commerce na 7. Natomiast już nie migrowaliśmy ich na 8, przemigrowaliśmy ich na iDoSella, bo uznaliśmy, że tam dostają masę rzeczy, takie, które musielibyśmy w 8 pisać. Musielibyśmy pisać tam integrację z Allegro, z paczkomatami, z czymś tam, z wszystkie płatności, raty żagiel, wszystkie te mechanizmy, które tam są jakby dostępne od ręki i porównanie kosztu migracji na Drupala 8 i na to było po prostu niebotyczna różnica, a utrzymanie to też jest jakby znacznie tańsze i znacznie lepiej to działa. I tak samo wielu klientów z D7 na Shopify'a jakby zagranicznego, to jest polski klient, ale klientów z 7 na Shopify'a też się przenosiło, no bo nie ma sensu po prostu jakby commerce'a, chyba że masz jakiś konkretny powód, dla którego to musi być Drupal 8, bo coś tam masz, nie wiem, jakiegoś customowego, no ale wtedy też właśnie Sylius, może Magento, no takie pytania. No i tutaj jeszcze ostatnie, wszystkie historyczne strony Drupal Campa zawsze wrzucamy do statycznego HTML-a i one sobie tam stoją. Możecie sobie wszystkie w stopce są, na każdej stronie są linki do starej i możecie tam zawsze obejrzeć. Tak, i nie musimy się nimi nigdy zajmować, no bo po prostu są statycznym HTML-em na GitHub Pages. Dobra. Dziękuję za uwagę. To było wszystko. Jakieś pytania? Super, no to dzięki serdeczne.